Czashi delej, kochani, Czashi delej w języku tybetańskim znaczy dzień dobry. Witamy się z Wami z niby wioski Langmusi, ale słuchajcie, my przyjechaliśmy tutaj, myśleliśmy, że naprawdę będziemy we wsi, ale mamy duże, niepozytywne zaskoczenie. Naprawdę jest to miasteczko całkowite. I powiem Wam, że Chińczycy narobili tutaj tak brzydkie budynki, budują cały czas jakieś nowe drogi, budują stację kolejową, bo nie można było wcześniej dojechać tutaj koleją, tylko autobusem, ale Chińczycy muszą wybudować kolej, no przecież jakby nie było kolei, to by było mniej chińskich turystów, także jest to miasteczko, no my myśleliśmy, że będzie tu mniej komercji niż siachy, ale się wymyliliśmy. No nic. Nasze pierwsze wrażenia nie są pozytywne. Myśleliśmy, że tu będzie tak bardziej, bardziej wiejsko, szczerze. A to wydaje się, że to jest po prostu, miasteczko, duże miasteczko, gdzie jest pełno komercji, pełno handlu, jak zawsze, pełno atrakcji dla chińskich turystów. No ale no cóż, takie są już teraz Chiny i do tego się musimy przyzwyczaić. Ale jak widzicie, za mną, przede mną są naprawdę piękne widoki. Także myślę, że tutaj w pobliżu na pewno będą fajne miejsca do zobaczenia czy do zrobienia jakiegoś trekkingu. Przed naszą podróżą do Langmusy śledziliśmy bloga jednego z podróżników, który wiele lat temu intensywnie eksplorował ten region. To właśnie na jego blogu, we wpisie z 2014 roku, po raz pierwszy przeczytaliśmy o Langmusy. W tamtych czasach była to autentyczna tybetańska wieś, nietknięta przez nowoczesność i masową turystykę. Mieliśmy nadzieję, że podczas naszej wizyty zastaniemy ją jeszcze w chociaż podobnym stanie. Niestety, chyba łudziliśmy się, bo rzeczywistość, jak zobaczycie z tego vloga, ukazała się zupełnie inna. Więc kupiliśmy bilet i weszliśmy tutaj do, że tak powiem, tej tradycyjnej części wsi Langmusi. Chcieliśmy dać szansę temu miejscu jeszcze, ale weszliśmy i co? Tutaj nie ma ani jednego Tybetańczyka. Wszystko jest jak skansen po prostu. W środku macie tylko architekturę, świątynię i samych chińskich turystów. To jest naprawdę smutne. To jest naprawdę smutne. Szczerze, my myśleliśmy naprawdę, że jeszcze jak tak daleko pojedziemy w te Chiny, to jeszcze te miejsca mogą mieć jakąś taką, wiecie, autentyczność. Ale nie, Chiny po prostu scinizują wszystkie tutaj regiony, gdzie mieszkają mniejszości narodowe, po prostu przyjeżdżają tutaj, kolonizują. Nawet tutaj w regionie, w Tybecie i tutaj w tych regionach chińskich prowincjach jak Gansu, Syczuan, w których jesteśmy, w którym są Tybetańczycy, teraz już jest więcej Chińczyków Han, jest 8 milionów, od Tybetańczyków, których jest mniej więcej 6 milionów. Więc taka jest polityka rządu chińskiego. Po prostu oni chcą jak najbardziej stylizować te odległe rejony, niszczyć ich tak naprawdę tożsamość kulturową, niszczyć ich język, kulturę, żeby stawali się bardziej Chińczykami Han. I to jest po prostu tak smutne. Ale co zrobisz? Nie możesz walczyć z rządem chińskim, nie da się. Nasza ostatnia podróż do regionów tybetańskich w Syczuanie miała miejsce w 2016 roku, czyli 8 lat temu. Wówczas mieliśmy wyjątkową okazję odwiedzić jedno z najbardziej znanych centrów buddyzmu w Chinach – Larung-gar. To piękne, położone miasteczko uniwersytet, w którym mieszkało i studiowało około 40 000 mnichów buddyjskich. Obecnie jednak miejsce to jest zamknięte dla obcokrajowców. Było to najbardziej magiczne miejsce, jakie kiedykolwiek widziałam w trakcie moich podróży. W tamtym czasie chiński rząd jeszcze nie ingerował tak mocno w te ośrodki, co pozwoliło nam doświadczyć ich autentycznej, niezakłóconej atmosfery. Przez całą dobę w świątyniach rozbrzmiewały mantry, które nadawały temu miejscu niezwykły urok i głęboki duchowy charakter. Dziś odwiedzanie takich miejsc w Chinach graniczy z cudem. A przyjeżdżając ponownie do tego kraju, łudziliśmy się, że uda nam się jeszcze zobaczyć podobne miejsca. Chyba ten obrazek najbardziej pokazuje, jaka to jest ta chińska wieś. Więc to jest wszystko z betonu tutaj. I ta chińska wieś nasza, do której mieliśmy jechać, to jest tylko ta część.
Miasto Langmusy leży na styku dwóch prowincji, Gansu i Syczuanu, a rzeka przepływająca przez jego środek stanowi naturalną granicę między nimi. W samym sercu Langmusy nadal można podziwiać tradycyjne tybetańskie zabudowania oraz świątynie, które tworzą ciekawy klimat tego miejsca. Jesteśmy w miejscu, gdzie młodzi mnisi buddyjscy mają rozrywki, grają w różne gry. Naprawdę fajne miejsce w takim kanionie. Podczas oglądania zabaw młodych mnichów poznaliśmy Tybetańczyka, mieszkającego niedaleko Langmusy. Nie chciał być fotografowany ani nagrywany, więc nie znajdziecie jego wizerunku w naszych materiałach. Spotkała nas taka niespodzianka, ten chłopak nas zaprosił do siebie, no my jedziemy. Teraz wysiedliśmy od niego, ponieważ on naprawia motocykl i pojechał sam po ten motocykl. On ogólnie się strasznie boi się chińskiego rządu. Nawet nie chciał, żebyśmy dawali jego WeChat, bo boi się, że chiński rząd zobaczy, że on się kontaktuje z obcokrajowcami. Nie wiem dlaczego aż tak się boi, bo tak się mogą bać ludzie w Xinjiangu, ale nie tutaj w Tybecie, bo inni ludzie z Tybetu bez problemu przecież mieli kontakt z nami. Więc jesteśmy w trakcie jechania do właśnie miejsca, gdzie będziemy dzisiaj spać, bo będziemy spać na kempingu, nie w domu tego naszego przyjaciela, tylko na kempingu, bo już jest bardzo ciemno. I tu jeszcze się zatrzymujemy i akurat, zobaczcie, były jaki. Tak wyglądają spontaniczne wypady, więc pojechaliśmy z tym chłopakiem. Tak naprawdę tu jest zaraz wieś z normalnymi domami takimi tybetańskimi, ale Tybetańczycy śpią w tych wsiach tylko i wyłącznie w zimie. W ciągu lata oni mają, że tak powiem, życie nomadów i po prostu są cały czas tak jak widzieliście w namiotach i zajmują się jakami i owcami. A tutaj jesteśmy w takiej kuchni, gdzie macie piec, który nie ma drewna tutaj, tylko są właśnie kupy jaka używane jako, że tak powiem, paliwo. A tu jeszcze są nasi nowo poznani chińscy znajomi, którzy też tu przyjechali kamperem. Ni hao. 你们在这里做什么？我们过来旅游，多少时间我们上个月在这里住了24天。 ？24天。对的，这次过来计划住一周7天，好，为什么这个地方？因为这里很漂亮，我们喜欢这里。他们这个风景很原生态，而且这里藏族朋友很淳朴、很热情、很善良。啊，我喜欢这里风景，喜欢这里的人。所以这里不是你们的第一次。 不是的，不是第一次啊，我们会经常过来这里啊，经常过来。Jest godzina 10 wieczorem. Właśnie przyszliśmy z tego głównego namiotu z kuchni, tam gdzie wszyscy siedzieli. Idziemy spać i powiem wam, że czujemy, że to było takie nasze dzisiejsze przeznaczenie. Powiem wam, że jak przyjechaliśmy do tego Langmusy, do tej wsi, co widzieliście, niby wsi, która jest też teraz zrobiona całkowicie jak Disneyland dla Chińczyków. Nie chcieliśmy tam spać w ogóle. Byliśmy strasznie niesmaczeni, no co tu powiedzieć. Nie, smutny. Smutni, tak. Smutni. I szczerze, nie chcieliśmy tam praktycznie w ogóle zostawać, nie wiedzieliśmy co robić, ale stwierdziliśmy, a dobra, idziemy do hotelu i po prostu nagle się ten chłopak pojawił, który cały czas nie ma go tu na wideo, ponieważ on nie chce być na wideo, bo się boi, że nie wiem, jak rząd chiński by zobaczył to wideo, to po prostu będzie go szukać. Że coś gada źle. Że coś gada źle, ale no i naprawdę to było przeznaczenie, bo my sobie siedzieliśmy obok dzieci Tybetańczyków, tam mnichów, którzy sobie grali w badmintona, Niko robił zdjęcia, ja tam robiłam jakieś wideo. No i nagle on się dosiadł do nas. No, zaczynał gadać. Tak. Ja mówię, Widział, że że my mieszka... mówimy po chińsku z tymi Tak. dzieciakami. On mówi, że mieszka w Caoyuan. Caoyuan, czyli w łąkach, że tak powiem, na łąkach. No. Na tutejszych łąkach, że jest
ma rodzinę nomadów, że jest z rodziny nomadów pochodzi. On Ma jaki, ma owce, no. mieszka 30 km stąd. A ja nagle pytam, I no to go- tam można spać czy nie? Możemy tam spać? Bo w On ogóle powiedział, nie... oczywiście. No, oczywiście. I od razu, że tak powiem, nas zaprosił, Niko się prosił, czy nas, on powiedział od razu, No. że jedziemy do niego, że on ma to auto, że nas zawiezie. Także co, naprawdę przeznaczenie No, dzisiejsze. tak jest, jak jesteśmy spontaniczni. Spontanicznie, tak. No, i działa. Trzeba być spontanicznym. Dobrze działa. Dobra, to Dobra. co? Dobranoc. Dobranoc. Dzień dobry, cześć i dalej. 7 rano, jesteśmy na 3500 metrów nad poziomem morza. A za mną piękne jeziorko. Wyspaliśmy się. Piękny dzień, zobaczcie jak to z drona widać. Dziewiąta rano, pakujemy się. Przyjechał po nas, nasz nowo poznany znajomy. Słuchajcie, przywiózł nam na śniadanie banany i gruszki, a mnie się tak tego chciało, owoców. Także kochany jest. Pakujemy się, a tutaj chciałam wam pokazać, bo były tutaj same 4 auta na tym kempingu, jak Chińczycy zaczynają podróżować, słuchajcie. Także tutaj Jeep, znaczy Jeep chińska marka samochodu z namiotem. I uwaga, coraz więcej widzimy w Chinach kamperów. Znaczy my tu nie byliśmy już 5 lat. Nigdy wcześniej nie widziałam kamperów. Teraz Chińczycy tak podróżują. Tak zaczynają podróżować. Dzisiaj Wam serwujemy street food. Jesteśmy w Lanzhou. Jest to stolica prowincji Gansu. I co jest ciekawego w tym mieście, jest to, że jest ono bardzo zróżnicowane. Jest tutaj żyje tutaj 1 milion muzułmanów. I dzisiaj jesteśmy właśnie, wchodzimy na nocny market, gdzie można jeść wszystkie różne przekąski, także zaraz Wam je pokażę. A samo Lanzhou, Niko już tu wcześniej był, dla mnie to jest dopiero pierwszy dzień, jest bardzo, bardzo przyjemnym miastem. Ja jestem tak głodna, tu jest tyle jedzenia. Na pewno biorę Yangzhou barbecue. Tutaj macie nawet, widzicie, można już odróżnić muzułmanów tutaj, bo mają zawsze nakrycie na głowę. Mają zimne nudle, te co jedliśmy dzisiaj. 2年了。Regarde, 这是法国的。哦。 Tak, kochani, to są ślimaki francuskie. Więc ja pierwszy raz ślimaki jadam nie we Francji, ale w Chinach. No ale patrz na to. Kraby. Ej, siadamy tutaj. A, to są ostygi, które O, mogę jeść. o oui. Ja regarde. To, co ja uwielbiam w Chinach, i to jeszcze jest w wielu miastach, to nie jest tego mało, ale po prostu możecie jeść na ulicy, na takich małych, mają zawsze krzesełka, mają stół i po prostu sobie jecie, co chcecie i pijecie i nic was innego nie obchodzi. Dobra, jako pierwszą przystawkę wzięłam edamame, które uwielbiam w Chinach.
I zaraz do tego weźmiemy sobie jakieś barbecue. 谢谢 Potem。pójdziemy dalej. A, daj mi się. 这么说。啊，毛肚。是毛豆。毛豆。五香毛豆。啊，15。对，这个。对的，毛豆。在这里。对，点这个就可以。 Dobra, bierzemy stąd do barbecue, nie? Zapytamy tylko, czy jest 羊手，羊手。 janżo, czy jagnięcina. O, jest janżo. 一串2块，20串40元。什么？ 20串40元。哦，但是可以有点儿少。 10串20元。好，试穿可以试穿也可以。现在一瓶啤酒。 可以，好有的。谢谢。 Il faut goûter ça, parce que ça j'adore. Regardez-moi. Ça j'adore, c'est... Ouais, il faut. Avec garlic. Ouais. Dobra, na drugą wrzutkę zamówiliśmy sobie jeszcze raz jagnięcinę. Takie grzybki, chyba one się nazywają po angielsku enoki. Są pyszne grzybkę na barbecue i do tego mamy, to jest zielona cebula z grilla, przepyszna. Chyba zielona cebula. A i do tego jeszcze mamy tofu. Voilà, nasza kolacja na dzisiaj. Jesteśmy drugi dzień w Lanzhou, zostaliśmy tutaj na jeszcze jedną noc, ponieważ całkowicie nam się plany zmieniły, tak naprawdę nie wiedzieliśmy w ogóle, co mamy robić, jaki dalszy plan jest. Wiemy tylko, że pod koniec sierpnia musimy być u naszej znajomej w wewnętrznej Mongolii, więc mamy jeszcze 5 dni i tak naprawdę nie wiedzieliśmy w ogóle, co robić. Trochę nam się, że tak powiem, plany schrzaniły. I co? I stwierdziliśmy, kupiliśmy bilety. Mamy bilety, wiemy, gdzie mamy jechać. Jutro lecimy do totalnie innej prowincji, lecimy na południe, będzie bardzo tropikalnie, całkowicie inny klimat niż tutaj, także się bardzo cieszymy, że Wam taką trochę różnorodność Chin pokażemy. A teraz jeszcze zobaczcie Lanzhou. Lanzhou jest naprawdę bardzo, bardzo sympatycznym miastem, gdzie wydaje mi się, ludziom się fajnie żyje. Jest tu tylko 4 miliony ludzi w porównaniu do takich miast jak Pekin czy Szanghaj. Także 4 miliony populacji, macie tutaj drugą największą rzekę w Chinach, tutaj jest, my jesteśmy na moście. To jest rzeka żółta, Huanghe po chińsku. Ma ona 5500 km długości i jest to rzeka, która tak naprawdę przepływa wszystkie największe miasta w północnych Chinach. Idziemy teraz do parku. Jest tutaj piękny park z tradycyjnymi chińskimi domkami, także będziemy jakiś sport zrobimy troszeczkę, ponieważ od czasu zakończenia mojego ultramaratonu 10 dni temu nie robiliśmy żadnego sportu. Powiem Wam, że mamy przepiękny zachód słońca tutaj w Lanzhou. W ogóle my lubimy takie miasta, które mają jakieś takie pagórki, mniejsze górki, że tak powiem, nawet w centrum, po prostu czy na obrzeżach miasta. I tutaj w Lanzhou, w centrum macie ten park i tu naprawdę możecie sobie dobrą formę wyrobić. Mniej więcej 20 minut czy do pół godziny potrzebujecie, żeby wyjść na szczyt tego parku, gdzie jest pełno pagód i różnych świątyni chińskich. No i stąd macie przepiękny, tak jak widzicie, widok na cały Lanzhou, na żółtą rzekę i na, że tak powiem, tą współczesną, znaczy tą nowoczesną część miasta. Także super. Pierwszy raz mamy taki piękny zachód. Jesteśmy na w Chinach i jesteśmy na 1600 metrów nad poziomem morza, także pogoda tutaj w sierpniu jest znakomita, bo nie jest tak gorąco jak w Pekinie, nie ma takich upałów, jest po prostu przyjemnie. Ah, 干杯啊！
Na zdrowie, kochani, kończymy tak tego... W końcu kończymy W vlog. końcu kończymy vloga i kończymy go znowu na jedzeniu. Na jedzeniu jesteśmy Bo w Chiny, restauracji. tak. No, Bo Chiny to są tak naprawdę, to jest po prostu opowieść o jedzeniu. Chińczycy tak kochają jeść, że można wyrobić tylko vlogi o chińskim jedzeniu, nie? Mam nadzieję, że prowincja Gansu się Wam podobała. Co no jeszcze? i jutro lecimy. O, La, la, la. doszły do nas, o kurde, a to Szkoda, jest że nie duże. jesteście i nie możecie... Szkoda, mam nadzieję, że jesteście głodni, ale szkoda, że nie możecie czuć zapachu naszego barbecue. Dobra, idziemy jeść, żegnamy się z Wami. Zajdzień po chińsku, czyli do widzenia. Trzymajcie się. Pa.